Dlaczego Polonia w USA jest inna niż my? 9 milionów. Tylu Amerykanów deklaruje polskie korzenie. To więcej niż populacja Białorusi czy całego miasta Nowy Jork. Polacy stanowią 6. największą grupę etniczną w USA. Jednak jest jeden haczyk. Z tych 9 milionów tylko 500 tysięcy rozmawia w domu po polsku. 91% mówi już tylko po angielsku. A ci, którzy jeszcze mówią w naszym języku, mówią w polszczyźnie swoich dziadków z angielskimi wstawkami. Bo Polonia w Ameryce często nie wie, jak wygląda dzisiejsza Polska. No bo skąd ma wiedzieć? Imigranci zabierają ze sobą obraz ojczyzny z momentu swojego wyjazdu i tak już im zostaje. Jeżeli ktoś wyjechał w latach 90., w jego głowie Polska to wciąż kraj, który dopiero raczkuje po komunizmie. I to nie dlatego, że ten ktoś jest głupi czy ma zamkniętą głowę. Po prostu tak działa emigracja. Zabierasz ze sobą pewien obraz ojczyzny i on już z tobą zostaje. Dzisiaj opowiem ci o Polonii w Ameryce. O tym, jak powstawała i jak wygląda dzisiaj. Opowiem ci także o mieście, które w jedno pokolenie przeszło od 90% polskich mieszkańców do muzułmańskiej Rady Miejskiej. A na końcu omówię jedną niepokojącą prognozę, mówiącą o tym, że Polonia w USA może niedługo zniknąć. Zapraszam. Ja jestem Sarmata i tworzę materiały o Polsce i Polakach. Jeżeli ten ci się spodoba, będę wdzięczny za łapkę w górę i podbicie, jeżeli oglądasz na telefonie. Dzięki. Początki amerykańskiej Polonii sięgają XIX wieku. Polakom pod zaborami żyje się źle, dlatego gdy tylko pojawia się taka możliwość, wypływają za ocean za chlebem. W latach 80. XIX wieku wyjeżdża prawie 100 tysięcy Polaków. Dekadę później drugie tyle. Szczyt fali migracji do USA przypada natomiast na początek XX wieku. Przed I wojną światową do Ameryki dociera łącznie około 2,5 miliona Polaków. 1/3 z nich potem wraca, jednak większość zostaje już na zawsze. Podróż przez Atlantyk statkiem parowym trwał około 8 dni. Bilet w trzeciej klasie kosztował $30, czyli w przeliczeniu na obecne stawki $1000. Pasażerowie spali w drewnianych pryczach po 2 na 1 posłaniu w smrodzie i wilgoci. Na statku Kaiser Wilhelm w 1906 roku w jednym pomieszczeniu stłoczono 900 osób. Pod pokładami szalała cholera i tyfus, więc często ludzie wydawali swój majątek po to, żeby umrzeć gdzieś na środku oceanu. Taka mogła być cena amerykańskiego snu. Jednak gdy komuś udało się dopłynąć, zazwyczaj trafiał na Ellis Island w Nowym Jorku, potocznie zwaną Wyspą Łez. Przewinęło się przez nią łącznie ponad 12 milionów imigrantów. Dla Polaków procedury były wyjątkowo upokarzające. Polska gazeta z Cleveland donosiła, że urzędnicy zmuszali polskie kobiety do rozbierania się od pasa w górę na oczach wszystkich. Istniał też mit o tym, że urzędnicy zmuszali imigrantów do zmiany nazwiska po przypłynięciu, jednak nie jest to prawda. To sami imigranci często decydowali się na ten zabieg, żeby uniknąć dyskryminacji w pracy. Tak oto niektórzy Polacy zmieniali się z Kowalskiego na Kowala czy Wiśniewskiego na Wisnera. Gdzie Polacy trafiali po przejściu przez Ellis Island? Przede wszystkim kopalnie, stalownie, rzeźnie i fabryki w Chicago, Detroit, Pittsburgh i Buffalo. Wykonywali najcięższą robotę za najniższe stawki. Przykładowo, górnik zarabiał wtedy około $30 miesięcznie, z czego znaczną część często wysyłał do Polski, samemu żyjąc w biedzie i dzieląc mieszkanie z kilkunastoma innymi mężczyznami. Tak wyglądały początki Polonii. Po II wojnie światowej przyszła kolejna fala, zupełnie inna. Około 600 tysięcy Polaków znalazło się na zachodzie Europy, żołnierze, cywile czy więźniowie obozów. Spośród 260 tysięcy Polaków walczących na froncie zachodnim, około 100 tysięcy nie wróciło już do komunistycznej Polski. Generał Anders został pozbawiony polskiego obywatelstwa i powiedział wprost: nikt nie wróci dobrowolnie do Polski pod obcym rządem. Łącznie do Stanów przybyło wtedy ponad 150 tysięcy Polaków. Często byli to ludzie wykształceni i z silną świadomością narodową. Kiedy dotarli do Ameryki, natychmiast zobaczyli przepaść między sobą a starą Polonią. Postrzegali ją jako, cytuję, zamrożoną w czasie, nie widzącą świata ani Polski takimi, jakie naprawdę są, ale takimi, jakie kiedyś były. Zapamiętaj te słowa, bo będą motywem przewodnim tego odcinka. Potem przyszła fala solidarnościowa lat 80. W tej dekadzie do USA trafiło 97 tysięcy Polaków, według oficjalnych danych. Nieoficjalnie trafiło nas tam wtedy znacznie więcej. Mechanizm był prosty i w sumie niezmienny do dziś. Wyjeżdżasz na wizie turystycznej i już nie wracasz. Tych ludzi nazywano wakacjuszami. Przyjechali niby na wakacje, a zostawali na całe lata albo i na zawsze.
Szacunki mówią o 150 do 200 tysięcy osób, które po prostu przekroczyły terminy swoich wiz. I jest ostatnia fala. Ta po 2004, kiedy to Polska weszła do Unii. Ale tu się dzieje coś ciekawego. Łącznie 2,5 miliona Polaków wyjeżdża za granicę, ale nie tylko do Ameryki. Również do Anglii, do Niemiec czy Irlandii. Ameryka nagle spada z 2. na 5. miejsce wśród kierunków emigracji. Ameryka powoli, stopniowo przestaje być mokrym snem Polaków. Jednak ci, którzy już tam trafiają, są młodsi, lepiej wykształceni i kiedy patrzą na starą Polonię, znowu widzą ludzi żyjących w Polsce, która skończyła się 50 albo 100 lat temu. I to zderzenie jest absolutnie fascynujące, ale o nim opowiem Ci za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się mapie Polonii w USA. A jeżeli Ty pracowałeś kiedyś w USA albo znasz kogoś, kto wyjechał tam na stałe, możesz podzielić się swoją historią w komentarzu. Bardzo chętnie ją przeczytam. Wróćmy do mapy i zacznijmy od stolicy Polonii w USA, czyli kultowego Chicago. W całej aglomeracji mieszka od 700 tysięcy do ponad 1 miliona osób polskiego pochodzenia. Często mówi się nawet, że Chicago to drugie po Warszawie największe polskie miasto na świecie. I w sumie coś w tym jest. Sercem polskiego Chicago był tak zwany Polish Triangle, skrzyżowanie Division, Milwaukee i Ashland. Tu stała siedziba Polish National Alliance, tu powstawały polskie gazety, tu działała każda ważna organizacja polonijna. I tu po dziś dzień stoi kościół świętego Stanisława Kostki, najważniejszy kościół polonijny w USA. Do jego parafii należało kiedyś ponad 40 tysięcy osób. Dzisiaj odprawia się tam msze w języku polskim, ale także angielskim i hiszpańskim. Wraz z nadejściem fali solidarnościowej Polacy stopniowo przenosili się na północny zachód wzdłuż Milwaukee Avenue, aż do dzielnicy Avondale, którą zaczęto nazywać Jackowo. Polskie sklepy, polskie kościoły, znaczna część ulicznych banerów w języku polskim. W szczycie polskiej fali migracji ceny mieszkań rywalizowały tutaj z tymi w centrum Chicago. Jak to wygląda dzisiaj? Pustostany sięgają 40%. Polskie akcenty dalej można znaleźć, ale dzielnica stopniowo zmienia się z polskiej na hipsterską. Mimo to w 2023 gubernator Illinois podpisał ustawę nazywającą 15-milowy odcinek Milwaukee Avenue oficjalnym Polish American Heritage Corridor. Piękny gest. Nowy Jork. Greenpoint w Brooklynie. Niegdyś istne Polish Town. Na początku lat 2000 nawet 80% mieszkańców było Polakami. Dzisiaj średni czynsz urósł do $4,500 miesięcznie. Polacy przenieśli się do Queens. Dziś jest ich tu może 20%. Hamtramck w Michigan. Chyba najsmutniejsza historia demograficzna w historii całej Polonii. W latach 70. Polacy stanowili 90% tego miasta. Po polsku robiło się zakupy, modliło się, prowadzono obrady Rady Miejskiej. A dziś Polacy stanowią od 8 do 10%. W 2022 Hamtramck stał się pierwszym miastem w Stanach z całkowicie muzułmańską Radą Miejską. Od 90% do 8% w ciągu jednego pokolenia. Ale Polacy w Ameryce to nie tylko te 3 miasta. W Stanach Nowy Jork, Illinois, Michigan czy Pensylwania mieszka kilkaset tysięcy osób z polskim pochodzeniem. Jeżeli chodzi o procent populacji, prym wiedzie Wisconsin, gdzie Polacy stanowią ponad 8% ludności. Są też perełki, o których mało kto słyszał. Wallington w New Jersey, gdzie ponad połowa mieszkańców deklaruje polskie korzenie. New Britain w Connecticut, oficjalnie nazwany Little Poland, gdzie 70% sklepów na głównej ulicy jest polskich. Albo Buffalo, które wybrało już 4 polskich burmistrzów. I jest jeszcze Floryda, nowy raj dla Polonii na emeryturze. Mieszka tam już od 300 do 400 tysięcy Polaków, głównie emerytów, którzy przeprowadzili się z Chicago lub Nowego Jorku. Polonia jest wszędzie. Od wielkich jezior po Florydę, od Atlantyku po przedmieścia Chicago. Problem w tym, że z każdą dekadą jest jej mniej i że ta Polonia żyje w Polsce, która dawno przestała istnieć. I o tym Ci teraz opowiem. I tu dochodzimy do sedna tego odcinka. Naukowcy nazywają to różnie. Cultural lag, cultural fossilization czy immigrant time capsule. Ale najcelniej ujął to James Pula, autor książki Polish Americans.
Stwierdził on, że restrykcyjne ustawy imigracyjne z lat 20. XX wieku odcięły Polonię od kulturowego nadążania za Polską. W efekcie obraz Polski w głowach Polonii stał się zamknięty, ograniczony do nieostrych wizji XIX-wiecznych wiosek, z których kiedyś wyjechali ich przodkowie. A potem przyszła zimna wojna i przez 45 lat ten obraz nie miał jak się zaktualizować. Jak to wygląda w praktyce? Zacznijmy od języka. Polonia często mówi tak zwanym pongliszem, mieszanką polskiego i angielskiego, gdzie polskie końcówki gramatyczne przyklejane są do angielskich słów. Uciekaj! Fuck! I gotta move out. Hej, wskoczyłby mi do tego. Hold on, I gotta wyłączyć na chwilę. Ale język to drobiazg w porównaniu z wartościami. Religijność Polonii jest drastycznie wyższa niż współczesnej Polski. I to jest naprawdę ciekawe, bo powszechnie uważa się, że Polska jest krajem ultrakatolickim, ale dane mówią co innego. W Polsce w 2024 roku na niedzielną mszę chodziło 29% katolików, spadek z 57% w 1982 roku. Wśród młodych Polaków między 18 a 29 rokiem życia tylko 9% pozytywnie ocenia Kościół. Tymczasem Polonia utrzymuje poziom religijności zbliżony do Polski lat 80., czyli do czasu, kiedy wyjechali ich rodzice. To właśnie jest mechanizm zamrożenia. Twoja tożsamość konserwuje się w momencie wyjazdu. Nie zrozum mnie źle. To, że Polonia jest bardziej wierząca, to absolutnie nic złego. Chcę ci po prostu pokazać, że się od nas różnią. W głowach dużej części Polonii Polska to wciąż kraj rolniczy, biedny, potrzebujący pomocy. Tymczasem realna Polska to 6. gospodarka Unii Europejskiej. I tu ważna rzecz, to nie jest fenomen wyłącznie Polaków, to wzorzec uniwersalny. Włoscy Amerykanie zachowali kuchnię z południowych Włoch z roku 1900. Kubańczycy w Miami żyją w Kubie sprzed rewolucji. Irlandczycy w Ameryce są bardziej konserwatywni niż Irlandczycy w Irlandii. Każda diaspora zamraża się w momencie wyjazdu. Polacy tutaj nie różnią się od reszty świata. Jednak pomimo tego zamarznięcia pokolenia, które wyjechało, ich dzieci w tym zamrożeniu już nie tkwią i coraz mniej czują się Polakami. I dochodzimy do najtrudniejszego pytania. Czy to wszystko, o czym ci dzisiaj opowiadam, przetrwa? Liczba domostw, w których na co dzień mówi się po polsku, regularnie spada. 69% ludzi deklarujących polskie korzenie ma mieszane pochodzenie. Kościoły się zamykają. Święty Wojciech w Chicago zamknięty po 142 latach. Kościół Świętego Alberta w Detroit przejęty przez inną wspólnotę. Seminarium Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake zamknięte w 2022 po 147 latach. Profesor John Radziłowski, jeden z najważniejszych badaczy Polonii, powiedział wprost: narodowe polsko-amerykańskie organizacje całkowicie zanikły, a jakakolwiek żywotność, którą wciąż posiadają, istnieje głównie w lokalnych społecznościach. Dodał też coś innego. To, że w dzisiejszej Polsce na Polonię patrzy się instrumentalnie, jako na narzędzie do użycia, gdy jest wygodne i odstawienia, gdy nie jest. Co sądzisz o tej opinii? Daj znać w komentarzu. Waldemar Biniecki, redaktor Platformy Kurier Polski, stwierdził, że polska diaspora w Ameryce nigdy wcześniej nie doświadczyła takiego kryzysu jak obecnie. I wiesz, co jest ciekawe? Już w latach 20. XX wieku ksiądz Lucjan Bujnowski ostrzegał, cytuję: za kilka dekad, jeśli imigracja z Polski nie będzie utrzymana, polsko-amerykańskie życie zniknie, a my będziemy jak gałąź odcięta od pnia. To było 100 lat temu i miał rację. Ale no cóż, tak to działa. Jeżeli ktoś zdecydował się na stały wyjazd do innego kraju, musiał liczyć się z tym, że to nowy kraj będzie dla jego dzieci pierwszą ojczyzną. Ale jest też druga strona medalu. 33 miliony irlandzkich Amerykanów to dowód, że tożsamość może trwać nawet kilka pokoleń po utracie języka. Tożsamość oparta na tradycyjnym jedzeniu, świętom czy rodzinnym opowieściom. Jednak utrzymanie polskiej tożsamości wymaga chęci społeczności. Wymaga szkół dziennych, programów kulturalnych czy fundowanych wyjazdów do ojczyzny. To jest dokładnie to, czego Polonii brakuje. Irlandia aktywnie inwestuje w swoją diasporę. Polska niestety o swojej Polonii zapomniała. Polonia to 9 milionów ludzi, którzy deklarują polskie korzenie. 79% z nich ma własny dom, wobec 65% średniej amerykańskiej.
43% ukończyło studia. Współzałożyciel Apple ma polskie korzenie. Martha Stewart jest 100% Polką. Brzeziński był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Pułaski uratował życie George'a Washingtona i jest jedną z 8 osób w historii uhonorowanych honorowym obywatelstwem USA. Kościuszko zbudował West Point. To nie jest społeczność, która ma się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie. Ale jednocześnie 91% z nich nie mówi już po polsku. Kościoły się zamykają, organizacje zanikają, a dzielnice gentryfikują. Obraz Polski w głowach Polonii często kończy się na XIX-wiecznej wsi albo PRL-u lat 80. Zamrożona tożsamość to nie wada Polonii. To uniwersalny mechanizm, który działa u każdego człowieka, który pamięta obraz swojej ojczyzny z momentu wyjazdu. Każda fala zabierała swoją Polskę i konserwowała ją jak w słoiku. Jednak powoli te słoiki się kończą. Za 50 lat od dziś, jeżeli nic się nie zmieni, Polonia zostanie tylko jako symbol. Z pierogami, festiwalami czy dumą z polskiego nazwiska. Żywy organizm polonijny z polszczyzną na ulicach Jackowa czy mszami po polsku po prostu zniknie. Ale wiesz co? 33 miliony Amerykanów deklaruje irlandzkie korzenie. Prawie nikt z nich nie mówi po irlandzku, a mimo to tożsamość przetrwała. Może za 50 lat nikt nie będzie mówił po polsku na Milwaukee Avenue, ale 9 milionów ludzi dalej będzie pisać Polish w rubryce pochodzenie i dalej będzie jeść pierogi na święta. Bo polskość to nie tylko język. To coś, co siedzi głębiej w każdym z nas. Jeżeli udało Ci się obejrzeć do końca, zostaw komentarz o treści Polonia, a przypnę Ci serduszko. Możesz też zostawić suba skromnemu Sarmacie, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Dzięki!